kolejnym vlogu z Nowego Jorku historia spotyka się z nowoczesnością. Nie tylko popłyniemy zobaczyć symbol Nowego Jorku, 8 cud świata, który przez 9 lat transportowany był z Francji aż w 350 częściach. Wolność opromieniającą świat. Ale także postawimy stopę tam, gdzie tysiące emigrantów rozpoczynało urzeczywistnienie swojego amerykańskiego snu. Ellis Island. To tu, po kilkutygodniowych podróżach, schodzili na suchy ląd z walizkami pełnymi marzeń i nadziei na lepsze życie. Choć bez walizki, odwiedzimy także największy dworzec na świecie, z którego we wszystkich kierunkach podróżuje codziennie 700 tysięcy pasażerów. Spojrzymy na panoramę Nowego Jorku z najnowszego tarasu widokowego, Sami, który zrobił na nas największe wrażenie, i zaszalejemy w Luna Parku na Coney Island. Jak zwykle nie zabraknie także polecajek jedzeniowych. Pamiętajcie, że wszystkie odwiedzone miejsca odnajdziecie zaznaczone na mapkach na naszym blogu. Tam też czekają na Was kolejne treści, nie tylko z Nowego Jorku, które ułatwią Wam planowanie Waszych podróży. Zapraszamy! Wybieramy się na Ellis Island, co zobaczyć w muzeum. Samo w sobie to, że się tam wybieramy, to nic wielkiego. Natomiast dzisiaj ciekawsza forma, bo jedziemy z Subwayem, który zaczyna się na stacji Jamaica, ale jest kolejką jeszcze nadziemną, dopiero później wjedzie w ziemię. No i widać za oknem, że nie ma ciemnego korytarza i tak sobie pykamy, oglądając Queens, a za chwilę Brooklyn. Udało nam się w końcu dostać na prom na Wyspę Wolności. Ludzi, słuchajcie, jest pierdyliard. Pomimo tego, że są bilety na określoną godzinę, to i tak stoi się w kolejce. Zwłaszcza, że kontrola bezpieczeństwa jest dokładnie taka jak na lotnisku. A teraz jeszcze właśnie, kiedy my tutaj jesteśmy, to remontują Battery Park. W związku z tym jest takie tymczasowe nadbrzeże. No i jest straszny ścisk. No ale idziemy zobaczyć widok i muzeum też na wyspie Ellis. Wolność opromieniająca świat, bo taka w zasadzie jest oficjalna nazwa tej ikonicznej rzeźby, którą zna każdy, i stała się ona wręcz symbolem całych Stanów Zjednoczonych. Była ona darem narodu francuskiego dla Amerykanów w stulecie uzyskania niepodległości. I kiedy autor rzeźby Frederick August Bartholdi szukał takiej inspiracji do powstania, to zainspirował się dwiema najważniejszymi kobietami dla siebie, czyli matką, statua wolności ma twarz jego matki, ale ciało jego kochanki. Można w zasadzie powiedzieć, że Amerykanie dostali od Francuzów takie klocki Lego, dlatego, bo rzeźba przypłynęła tutaj do brzegów Stanów Zjednoczonych w 300 elementach. Same śrubki i nakrętki zajmowały na statkach 26 skrzyń. Notabene o mało co statek nie zatonął, kiedy na Atlantyku rozpętała się burza. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i statua wolności dopłynęła do Stanów. Można ją oczywiście zwiedzać też w środku. W koronie statuły wolności jest taras widokowy. Kiedyś też drugi taras widokowy, tam gdzie jest pochodnia, był dostępny dla zwiedzających, na ten moment już nie. I żeby ona była stabilna, no to wiadomo, że trzeba ją było wzmocnić od środka, i za to odpowiadał już pan Eiffel, dokładnie ten sam, który był projektantem wieży Eiffla w Paryżu. No powiem Wam, mieli rozmach. Zresztą nawet jak ta statua wolności była projektowana, to już wtedy było założenie, że ona będzie 8 cudem świata i miała być największą konstrukcją na całym świecie. No i niewątpliwie udało się im zrobić coś, co sprawia wrażenie. To, co na Wyspie Wolności jednak chyba najbardziej zachwyca, to przepiękny widok na Manhattan.
Dopłynęliśmy do Ellis Island. Powiem Wam szczerze, że jak chcecie zwiedzać tak naprawdę na spokojnie, dopłynąć sobie na Wyspę Wolności, wejść na Statuę Wolności, wejść sobie do Korony, potem przypłynąć na Ellis Island i zwiedzać Muzeum Imigracji, to spokojnie zaplanujcie sobie nawet cały dzień na tą wycieczkę, dlatego, bo te kolejki, jeśli chodzi o wchodzenie na prom i wysiadanie z promu, i te tłumy są naprawdę uciążliwe i to wszystko zajmuje czas. No ale do brzegu. Wracając do Ellis Island, to był pierwszy przystanek imigrantów, którzy przypływali tutaj z Europy statkami. Ameryka potrzebowała ludzi silnych do pracy, więc takim podstawowym kryterium tego, czy możesz zostać, czy nie, było po prostu zdrowie. Ludzie byli tutaj badani przez lekarzy. Jeśli wydawało się, że mają jakieś problemy, no to czasem byli kierowani na kwarantannę, a czasem, jeśli wydawało się, że są dość podejrzani, czy pod względem zdrowotnym, czy na przykład jeśli byli to jacyś drobni przestępcy, no to mogło się zdarzyć, że zostali oni odesłani statkiem do Europy. Często w tamtych czasach na bilet do lepszego świata, bo to był taki American Dream, no to oszczędzała cała rodzina. Większość ludzi przypływała tutaj pod pokładem, tą taką biedną klasą. Zresztą wszystko to znacie z filmu Titanic, nie? Bo przecież bohater grany przez Leonardo DiCaprio właśnie płynął biedną klasą, a ci bogaci tak naprawdę wchodzili od razu tutaj. Mało kto zostawał zatrzymywany i mogli swobodnie poruszać się tutaj po nowych Stanach Zjednoczonych. Jedni, którzy chcieli zostać w Nowym Jorku, byli kierowani na prawo, ci, którzy chcieli jechać dalej w głąb lądu do Kalifornii, gdzie wtedy panowała gorączka złota, na drugą stronę, a ci, którzy niestety musieli odbyć kwarantannę, na przykład ze względów zdrowotnych, zostawali tutaj na wyspie. Pierwszą osobą, która przekroczyła tutaj granicę, była 15-letnia dziewczynka z Irlandii. Co ciekawe, do 1924 roku w ogóle nie potrzeba było paszportów. Dopiero potem te paszporty były potrzebne i wtedy to ambasady przejęły funkcję takiej segregacji obywateli i decydowania, kto może, a kto nie może zostać. Jeśli wasi przodkowie przypłynęli tutaj na wyspę przed tym 1924 rokiem, to tutaj w Muzeum Imigracji możecie znaleźć nawet ich nazwiska, więc jak dobrze poszukacie, to będziecie wiedzieć, możecie też sprawdzić po prostu po nazwisku, czy ktoś o takim nazwisku przypłynął na wyspę i został zarejestrowany. To tutaj w tym holu dokonywano rejestracji każdego, kto przypłynął do brzegów Stanów Zjednoczonych. Na dole była przechowalnia bagaży, ale na tamte czasy nikt nawet nie myślał o tym, żeby ten bagaż zostawić, bo pamiętajcie, że często w tych kufrach i walizach ci ludzie mieli cały dobytek swojego życia i właśnie z tym dobytkiem tutaj zaczynali nowe życie. I tak jak powiedziałam wcześniej, możecie sobie wyszukać, czy wasi przodkowie przypłynęli do Stanów Zjednoczonych, czy nie. Ja będę szukać, dlatego, bo moi pradziadkowie przypłynęli do Stanów, zarówno moja babcia, jak i mój pradziadek, i oni właśnie tutaj się poznali, tutaj się w sobie zakochali, tutaj wzięli ślub i tutaj urodziła się ich 3 dzieci, a 4, najmłodsze, to była moja babcia, która niestety urodziła się w Polsce, dlatego musiałam czekać na wizę. No tak. Za drobną opłatą $10 możecie skorzystać z takiego wyszukiwania pasażerów, którzy rejestrowali się właśnie tutaj na wyspie Ellis i przypływali do Stanów Zjednoczonych. No ja oczywiście musiałam sprawdzić, bo wiem tylko, kiedy moja babcia wróciła do portu Gdynia, natomiast nie wiedziałam, kiedy wypłynęła i znalazłam ją. W 1912 roku przypłynęła tutaj do Stanów i wyobraźcie sobie, że miała wtedy tylko 20 lat i no to działa na wyobraźnię. Jak sobie pomyślałam o tym wszystkim, jak tu ci imigranci przechodzili przez te wszystkie pokoje, jak byli badani, ile tam pewnie było strachu, ale i wielkich nadziei, no jest to takie naprawdę emocjonujące przeżycie. Właśnie przed chwilą przypłynął tutaj statek Annie Moore, czyli właśnie pierwszej dziewczynki, która została zarejestrowana jako imigrantka na wyspie Ellis. I patrzcie, taki widok tej oto Statuły Wolności od 1886 roku witał imigrantów ze Starego Świata i dawał im nadzieję na lepsze jutro. Na lunch wybieramy Los Tacos No. 1, czyli takie bardzo meksykańskie żarcie, no po prostu prosto z Meksyku tacosy. Nie jest to chipne, dlatego że taki tacosik, który wygląda tak, czyli jest na 3 gryzy, kosztuje od $5 do $7. Natomiast quesadilla jeszcze z mięsem za coś takiego to jest $11. No więc najtaniej nie jest, ale no smak prawdziwy Meksyku. Oczywiście można sobie wybrać kukurydziany placek, taki jak w Meksyku i to jest właśnie, to odpowiada za ten smak
orientalny, nie pszeniczny placek, tak jak u nas się jedynie podaje. Na przykład mamy do wyboru wieprzowinę, kurczaka, wołowinę i smażonego kaktusa, którego właśnie będziemy próbować. Jest pyszne. 13 lat temu byłem w Meksyku i taki takosik w przeliczeniu na nasze wtedy kosztował gdzieś koło złotówki, no tutaj 20 parę złotych, a quesadille w Acapulco jedliśmy mniej więcej po 2-3 złote, no tutaj 44 ziko. No więc najtaniej nie jest, ale faktycznie jest pyszne. Wspomnienia z Meksyku wróciły. A, jeszcze jedna rzecz. Miejcie ze sobą chusteczki nawilżone, bo w tym lokalu, w okolicy Grand Central Terminal, toalety nie uświadczycie. Dosłownie parę kroków jeszcze od Los Tacos. Chcemy coś jeszcze skubnąć i są fajne japońskie delikatesy. Tak weszliśmy zobaczyć, co tutaj można kupić. Są masa zajebistych produktów. Po prostu wpadłem tu jak dzik w żołędzie. No ale nie mam tego jak zabrać. No i na miejscu robią, na świeżusieńko, po prostu rice rollsy, łosoś, małża, taki lokal i to kosztuje $3. $3 i na pewno jest to bardziej pożywne, nasycające niż te malutkie takosiki. Dworzec Grand Central ma aż 44 perony, co czyni go największym dworcem na całym świecie, jeśli chodzi o liczbę peronów. Zresztą powierzchnię też ma całkiem niezłą, bo to aż 19 hektarów, na których jest nie tylko dworzec, ale także różne sklepy, galeria handlowa, bary, food court, restauracje. Jeśli chodzi o przepustowość, no to tutaj też wyniki są całkiem niezłe, bo codziennie przez dworzec przewija się 700 000 pasażerów. Został zbudowany w 1913 roku, więc to jest już dworzec, który ma swoją historię i właśnie dlatego oprócz tych pasażerów, którzy się przemieszczają stąd tutaj z walizkami, jadą w jedną bądź w drugą stronę, mamy tutaj mnóstwo turystów, bo budynek jest naprawdę piękny. Jak będziecie sobie ten budynek oglądać, to zwróćcie uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze na zegar, który widzicie za mną, bo to jest nie taki tam pierwszy lepszy zegar. Jego wartość wyceniono na między 10 a 20 milionów dolarów i patrzcie na sufit. Tam z kolei są znaki zodiaku i co ciekawe, jak dobrze się przyjrzycie, to okaże się, że one są namalowane w odbiciu lustrzanym. Summit One Vanderbilt to jeden z najwyższych wieżowców w Nowym Jorku. Jest czwarty pod względem wysokości, ma 77 pięter i mieści się w gronie 42 najwyższych budynków na całym świecie. Co w nim jest takiego specjalnego? Ano to, że w 2021 roku otwarto tutaj platformę widokową, z której każdy z nas może podziwiać przepiękny widok na cały Manhattan. Podobno jest to najlepszy taras widokowy w całym Nowym Jorku. To jest nie tylko taras, ale tak naprawdę całe wydarzenie. On jest taki bardzo instagramowy. Ponoć, jeśli zamierzacie zwiedzać różne tarasy widokowe, to summit trzeba zostawić sobie na koniec, bo jeśli zobaczycie summit, to nic więcej już Was nie zaskoczy. Nic lepszego już ponoć tutaj w Nowym Jorku pod względem tarasów widokowych nie zobaczycie. I my, słuchajcie, kompletnie odwróciliśmy tę kolejność. Mianowicie pogoda nam się załamuje. Prawdopodobnie od poniedziałku będzie gorzej z pogodą, więc chcemy wykorzystać tą pogodę i mieć najpiękniejszy widok z najlepszego tarasu. W związku z tym odwrotnie zaczynam od najlepszego. Weźcie pod uwagę to, że nawet jeśli kupicie bilet na konkretną godzinę, a tylko tak można kupić, inaczej się nie da, to i tak odstaniecie w kolejce swoje, bo tutaj jest pierdyliard ludzi. Vanderbilt will forever be ingrained.
Małe podsumowanie. Czy warto? Oczywiście, że warto. Słuchajcie, naprawdę myślę, że to były bardzo dobrze wydane pieniądze, bo to jest niezapomniane doświadczenie. Cały taras jest zorganizowany właśnie w taki sposób, żebyście mieli naprawdę świetne doświadczenia. Jeśli miałabym Wam dać kilka rad, to po pierwsze, laski, raczej spodnie, nie spódnica, dlatego, bo w wielu miejscach są lustra, więc jak ubierzecie sobie jakąś zwiewną kieckę, no to po prostu wszystko Wam będzie widać. No chyba, że komuś to nie przeszkadza, to luz. Druga rzecz, dajcie sobie czas. Dajcie sobie czas faktycznie na eksplorowanie, na patrzenie, podziwianie itd., itd. W większości tarasów widokowych na świecie jest tak, że czym wyżej wchodzisz, tym masz lepsze doświadczenie. Tutaj jest zupełnie inaczej. Największa jest zabawa na pierwszym i drugim poziomie, natomiast na samej górze jest tylko bar, w którym jest tak na dobrą sprawę mało miejsca, więc chodzi o to, żeby szybko coś zamówić i stąd spadać. Z kolei na drugim poziomie jest przyjemnie, ale jest bardzo uciążliwy dźwięk, tak jakby samoloty latały. I o ile na chwilę to jest spoko, tak na dłuższą metę jest to bardzo męczące, więc tak na dobrą sprawę najprzyjemniej jest na tym pierwszym tarasie. A, jeszcze jedna rzecz. Nie można się cofnąć. Więc jeśli będzie taka sytuacja, że będziecie chcieli wrócić, no to niestety nie ma takiej opcji. Z tego względu też, tak jak powiedziałam, dajcie sobie czas, nie spieszcie się, no bo jeśli wyjdziecie wyżej, no to już jest tylko droga w jedną stronę, a tutaj nikt Was nie wygoni. Po prostu możecie sobie być tam tyle czasu, ile tak na dobrą sprawę chcecie i nie ma z tym żadnego problemu. My też na początku myśleliśmy, że będzie bardzo duży tłok przy tych oknach, dlatego, bo te kolejki na samym dole były naprawdę konkretne. I trochę czekaliśmy też do windy, ale słuchajcie, ten taras jest tak duży, że to się naprawdę wszystko bardzo fajnie rozkłada i w zasadzie można spokojnie zrobić sobie zdjęcia w różnych fajnych miejscach. Jedyna rzecz jest taka, że jak wjeżdżacie na kolejne piętro i tam jest taki taras na zewnątrz, gdzie jest przeszklenie, no to tam robią Wam zdjęcia, oczywiście za kasę, można je potem odebrać i macie potem dosłownie 30 sekund na zdjęcie i obsługa tego pilnuje. 30 sekund i spadać następny. Natomiast wszystko tutaj jest idealne pod takie instagramerskie zdjęcia. Jeśli chodzi o ceny na górze w barze, no to nie odbiegają one tak na dobrą sprawę od cen w ogóle tutaj na Manhattanie. Mniej więcej to są takie same ceny napoi, jedzenia, drinków itd., itd. No to wszystko. Bawcie się dobrze. Zazwyczaj śniadania jemy w domu i wychodzimy tak, żeby mieć trochę siły na zwiedzanie, ale dzisiaj zrobiliśmy trochę inaczej, bo ja bardzo chciałam zjeść takie tradycyjne amerykańskie śniadanie, tradycyjne amerykańskie pancake'i w takim typowym dinerze, czyli takim miejscu, które kojarzymy z takich właśnie amerykańskich filmów, gdzie przychodzicie, pani ci dolewa kawę z takiego przelewowego ekspresu, właśnie stoliczki przy oknie, trochę miejsc przy barze. No i trafiliśmy właśnie na takie miejsce na Brooklynie. Jest niedziela rano, w związku z tym jest full. Dostaliśmy taki przywoływacz i czekamy na stolik, który powinien być wolny do 30 minut. So, oh, thank you. You go take the Okay, thanks. Są amerykańskie pancake'i, czyli takie naleśniki, ale nie takie jak nasze w Polsce, tylko właśnie takie grubsze, puszyste, z owocami, z syropem klonowym oczywiście i z masłem. Wygląda dokładnie tak jak we wszystkich amerykańskich filmach. Pachnie pięknie. Do tego Michał w ogóle wziął sobie szklankę mleka. O, to jest to. Puszyste, fajne. Bajka. Właśnie to jest taki smak, o którym marzyłam. Przepyszne. Jeśli chodzi o cenę, to taka porcja kosztuje $14 i do tego dodatki owocowe 3,50. So, właśnie o takim smaku marzyłam. Po śniadaniu chodziliśmy na masaż stóp. Dosłownie zaraz obok tego restauracji śniadaniowej. No jest masownia nóg. Bierzemy sobie zabieg 10 minut za $10. Po 9 dniach chodzenia to jest coś cudownego.
Pikachu. Coney Island, czyli kolejna ikona znana z filmów. W XIX wieku, w połowie XIX wieku zaczął się tutaj rozwijać kurort, a potem parki rozrywki, z których chyba słynie Coney Island i nawet jeśli tutaj nie byliście, no to właśnie takie pocztówkowe zdjęcia z tymi szybkimi kolejkami. No oczywiście nie było opcji, żebyśmy nie spróbowali, bo działają one do dzisiaj i mają się naprawdę świetnie i powiem wam, zabawa jest przednia. Nie kosztuje to jakoś nie wiadomo ile, bo przejazd taką najbardziej hardkorową kolejką to było $12, więc spoko, zabawa jest genialna. Działa też tutaj oceanarium, no ale do oceanarium nie chodzimy z takich naszych przekonań. I generalnie bardzo fajna promenada, ciągle mamy tutaj taki drewniany pomost. Na ten moment jest to w zasadzie taka dzielnica, gdzie jest bardzo dużo Rosjan, ale jak będziecie się też tutaj przechadzać, to też jest sporo latynosów, którzy grają tutaj kubańską muzykę, więc jeśli ktoś lubi takie rytmy, to można i posłuchać, i potańczyć. Jest bardzo długa plaża z fajną promenadą, szeroka, więc na taki odpoczynek od zgiełku miasta jest idealnie. Koi was tutaj szum oceanu i jak na Nowy Jork jest naprawdę cicho. Nowy Jork, wszystko fajnie, wiecie, ale to jest też takie miasto skrajności. Z jednej strony może naprawdę zachwycać, z drugiej strony są dzielnice, które są dość niebezpieczne i taka spirala przemocy się bardzo nakręca. I możecie czasem zobaczyć właśnie takie murale. I taki mural Loving Memory maluje się wtedy, kiedy właśnie ktoś na dzielni zostaje odstrzelony, ginie w takich tragicznych okolicznościach. No i naprawdę są takie dzielnice, jak na przykład na Bronxie, że powyżej tam 120 ulicy jest naprawdę bardzo niebezpiecznie. I to nie są takie bajki typu aha, co mi mogą zrobić, najwyżej kosy ci sprzedadzą. Nie, po prostu lepiej dla bezpieczeństwa serio tam nie chodzić. My jedziemy dzisiaj, jeśli chodzi o jedzenie, z klasycznym amerykańskim klimatem jedzeniowym. Jesteśmy w kolejnej dinerowni. Taki typowy diner. 54 lata już tutaj istnieje. Najlepsze jest to, że jest bardzo cheapnie, ale lokal nazywa się Roll and Roaster i specjalizuje się w takich kanapkach z mięsem, które są zalane bulionem. No ja wzięłam klasycznego cheeseburgera, do tego frytki, sałateczka i soczek, więc generalnie naprawdę cheapnie. I wiemy, że już jest tutaj pysznie. Roll and Roaster wymiata. Mój burger z szarpaną wołowiną i serem. Niebo w gębie. Kasi cheeseburger też spoko. Do tego fajne fryteczki, coleslaw, sałatka. Bardzo pyszna, $28 za wszystko.